Tadeusz Słowik z Kończugi w województwie przemyskim jest kontynuatorem bogatych tradycji ludowego piernikarstwa, szczególnie popularnego w Małopolsce. Specjalność ta wywodzi się z XVIII-wiecznego piernikarstwa cechowego, wytwarzającego ozdobne pierniki przez odciskanie w cieście wzorów z drewnianych form zdobionych snycerką. Z czasem zmieniono rodzaj form i zdobnictwa, przechodząc w ubiegłym stuleciu na prostsze i tańsze metody pracy. Zmienili się również odbiorcy. Piernikarstwo znalazło miejsce w kręgu kultury małomiasteczkowej i wiejskiej. Warsztat odziedziczył Tadeusz Słowik po rodzicach, którzy założyli go w 1926 roku, wcześniej zdobywając wiedzę w pracowniach piernikarskich Jarosławia i Rzeszowa. Ówczesne metody pracy zachował syn do dzisiaj bez większych zmian. Ciasto przygotowuje się wcześnie rano, aby odpoczęło przed formowaniem. Jedna porcja starcza na dzień pracy przy wycinaniu i pieczeniu. Tajemnica zawodu tkwi podobno w proporcjach i składnikach użytych do wyrobu ciasta. Tego mistrz nie chce zdradzić. Powiedział tylko, że mąka najlepsza pszenna i mielona w grudniu. Do niej koniecznie są żółtka jaj, syrop ziemniaczany obecnie zastępujący miód, cukier, amoniak do spróchniania, wonne esencje i korzenie. Jak za dawnych lat, tak i dziś Tadeusz Słowik wycina z ciasta w postaci koników, lalek, różnej wielkości serca i drobne ciasteczka zwane całuskami, które wypieka się przez cały rok. Przed większymi świętami asortyment wzbogaca się. Na Wielkanoc przygotowuje baranki, na Świętego Mikołaja w postaci Mikołajów, na Boże Narodzenie małe ciasteczka zdobjące choinki o kształcie gwiazdek, aniołów, szopek i koszyczków. Formy służące do odciskania ciasta wykonuje sam na wzór starych pozostałych po ojcu. Uwaga piernikarza koncentruje się teraz na właściwym doborze form, ich ekonomicznym rozmieszczeniu na blachach i pilnowaniu temperatury pieca, gdyż wypiek musi mieć odpowiednią konsystencję i kolor. Chwila nieuwagi grozi spaleniem ciasta. Kolejno wypieka się pierniki z całego przygotowanego ciasta, gromadząc ich zapas na cały dzień pracy przy ich zdobieniu.
Po wypieczeniu ciasta następuje przygotowanie glazury, którą pokrywa się wierzchy wypiekłych. Jej składnikami są roztwór żelatyny, białka jaj, syrop ziemniaczany kupowany w fabryce oraz mąka ziemniaczana. Glazurą smaruje się każdy wypiek, nakładając zarazem barwne paski papieru, staniolu, fotografie i ozdobne druki. Przed wojną różne kolorowe główki aniołków, dziewczynek, Mikołajów z drukarni Krakowa, Wiednia i Pragi roznoszone były przez agentów trudniących się rozprowadzaniem towaru wśród nabywców. Brak tego rodzaju druków obecnie jest głównym zmartwieniem piernikarza i stał się przyczyną zaniechania produkcji jeźdźców na koniach, dużych aniołów, Mikołajów i lalek w powijakach. Używane obecnie nalepki zdobywa słowik z wielkim trudem. Czasami nawet wyprawia się po nie za granicę. Do zdobienia pierników służy lukier wykonany z glazury usztywnionej większą ilością mąki ziemniaczanej.
barwi się ją na różne kolory barwnikami spożywczymi z fabryki Boruta w Zgierzu. Duży wpływ na kolorystykę wyrobów mają dziś zakazy władz administracyjnych, które zabraniają stosowania pewnych barwników ze względów sanitarnych. Do nakładania lukru służą woreczki z ceraty zwane bajtlikami, z końcówkami z mosiężnej blachy o różnych przekrojach, mające tradycyjne nazwy, np. sternal, zweiloch, dreiloch. Końcówki, podobnie jak formy, wykonuje obecnie piernikarz własnoręcznie. Wypieki ozdobione są tak, by, jak mówi Tadeusz Słowik, były miłe dla oka i zawierały elementy zaciekawiające nabywcę. Piernikarz powtarza seryjnie zasadnicze wzory, których nauczył się od ojca jeszcze przed wojną. Jednakże brak tak ostry jak dawniej konkurencji osłabił nieco staranność zdobienia i wpłynął na pewną oszczędność ornamentyki. Produkcja wzorów o dużej pracochłonności, nieopłacalna dla piernikarza, jest dziś coraz rzadsza. Dużym powodzeniem cieszą się pierniki ofiarowywane wybrankom serca, zawierające okolicznościowe napisy lub ozdobione imionami. Pierniki te są także miłymi prezentami imieninowymi. Dla dzieci wyrabia się małe serduszka, lalki i koniki.
Obecnie cały towar piernika sprzedaje kupcom-straganiarzom, którzy rozwożą go po okolicznych targach i odpustach. Wspomina jednak, że przed wojną wspólnie z ojcem odbywali podróże furmanką na największe okoliczne odpusty w Leżajsku, Kalwarii Pacławskiej, Starej Wsi, Sieteszy, Lubowni, Chłopicach koło Jarosławia, sami sprzedając swoje wyroby. Najwięcej pracy jest zawsze przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Wówczas to wzrasta ilość zamówień wymagających większej precyzji i uwagi przy wykonawstwie. Pracuje się wtedy od świtu do późna w nocy. Tadeusz Słowik pracuje sam. Czasem tylko i niechętnie pomaga mu syn, marzący o zawodzie technika samochodowego. I zapewne dziwi się ojcu, że przez kilkanaście godzin na dobę stoi przy warsztacie nad piernikami. Ale mistrz mówi: ja mam serce do tego, ja kocham swój zawód. I chyba właśnie dlatego możemy podziwiać wyroby ostatnich już w Polsce piernikarzy.